Witajcie! Jak widać po Waszych komentarzach, seria o czasie pracy kierowcy okazała się przydatna. Dzisiaj kontynuacja, która nieco rozszerzy omówione poprzednio zagadnienie. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. W poprzednim odcinku serii o czasie pracy kierowcy omówiłem zasady ogólne oraz dobowy cykl jazdy i odpoczynku. Skupiłem się na pojedynczej obsadzie. Tym razem uzupełnimy tą wiedzę o tygodniowy cykl prowadzenia pojazdu i odpoczynku. W cyklu tygodniowym interesują nas głównie łączny czas jazdy, czyli godziny, w których kierowca prowadzi pojazd, oraz czas odpoczynku. Mniejsze znaczenie mają tutaj np. godziny pracy innej. W tygodniu kalendarzowym, liczonym od poniedziałku do niedzieli, kierowca może prowadzić przez maksymalnie 56 godzin. Po takim czasie jazdy ma możliwość pracy innej lub dyspozycji, ale jechać mu już nie wolno. Oczywiście może również udać się na odpoczynek tygodniowy. Szczegóły odnośnie pauzy przedstawię trochę później. Teraz spójrzcie na grafikę. Przedstawia czas prowadzenia pojazdu na przestrzeni 3 tygodni. W tygodniu pierwszym ten kierowca pracował 6 dni. Pierwsze 4 dni jechał 9 godzin, a pozostałe 2 były wydłużone o 1 godzinę jazdy dozwoloną przez przepisy. Razem ma 56 godzin. Trzymając się przykładu z grafiki, po odpoczynku kierowca wznawia jazdę bezpośrednio w kolejnym tygodniu pracy. W drugim tygodniu nie może jechać tak dużo jak w pierwszym. Wynika to z przepisów, które mówią, że łączny czas jazdy w okresie 2 tygodni nie może przekraczać 90 godzin. Ten przepis sprawia, że kierowca, który w pierwszym tygodniu jechał przez maksymalnie 56 godzin, w tygodniu drugim może jechać co najwyżej 34 godziny. W innej konfiguracji mogłoby być tak, że w pierwszym tygodniu kierowca jedzie na przykład przez 40 godzin. Wtedy w drugim tygodniu może siedzieć za kółkiem nie dłużej niż 50 godzin. Wróćmy do grafiki. Jeśli kierowca musi jechać dalej i ma przed sobą kolejny, 3. tydzień siedzenia za kółkiem, to do sumy 2-tygodniowego cyklu jazdy liczą mu się tydzień 3 i poprzedzający go tydzień 2. Czyli zawsze bierzemy pod uwagę godziny wyjechane w obecnym tygodniu i tygodniu poprzednim. Podsumowując, na przestrzeni 1 tygodnia możecie prowadzić przez maksymalnie 56 godzin, a w okresie 2 tygodni nie wolno Wam jechać dłużej niż 90 godzin. Dobra, teraz odpoczynek. W tym miejscu musimy wrócić na chwilkę do cykli dobowych, omawianych w poprzednim odcinku tej serii. Taki cykl może składać się z jazdy, pracy innej, dyspozycji i odpoczynku, a wszystko to powinno zamknąć się maksymalnie w 24 godzinach. Oczywiście w przypadku jednego kierowcy, bo w podwójnej obsadzie jest trochę inaczej. Tygodniowy okres odpoczynku kierowca musi rozpocząć nie później niż po zakończeniu 6 okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Czyli po 6 dniach pracy musi zrobić pauzę tygodniową. Może oczywiście zrobić ją wcześniej, ale tutaj chodzi o pokazanie maksymalnego dopuszczalnego przez prawo wymiaru pracy. 6 cykli dobowych pracy kierowcy daje łącznie 144 godziny i najpóźniej po takim czasie trzeba rozpocząć pauzę tygodniową. Czyli jeśli rozpoczynamy pracę w poniedziałek o 8, to najpóźniej w niedzielę o 8 musimy rozpocząć przerwę tygodniową. To jest maksymalny wymiar, a przerwę tygodniową możecie rozpocząć wcześniej, na przykład po 3 dniach, jeśli macie taką potrzebę. Teraz rzućcie okiem na grafikę. Ten przykładowy kierowca wypracował maksymalnie 6 okresów dobowych, czyli łącznie 144 godziny. No i zatrzymał się na 45, czyli 45-godzinny odpoczynek. Tutaj ważna rzecz. Odpoczynek tygodniowy funkcjonuje w 2 wariantach czasowych, regularnym i skróconym. Regularna pauza trwa, tak jak na grafice, minimalnie 45 godzin. Pauza skrócona nie może trwać mniej niż 24 godziny. Jak zrobicie na przykład 35 godzin pauzy tygodniowej, to i tak liczy się jako pauza skrócona. Pamiętajcie o tym. Ważne jest też, że jeśli pauza 45-godzinna trwa przez niedzielę i poniedziałek, to obejmuje w sumie 2 tygodnie kalendarzowe. W tej sytuacji musimy wybrać, czy uwzględniamy ją w tygodniu pierwszym, czy w drugim. Tutaj zależy, jakie pauzy tygodniowe kierowca miał wcześniej i jakie planuje mieć później, ponieważ w ciągu 2 kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub 1 regularny tygodniowy okres odpoczynku i 1 skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.
Jeśli tutaj macie krótki, to następny musi trwać minimum 45 godzin. Ale kolejny, o ten, możecie już skrócić. Przy odpoczynku tygodniowym jest jeszcze coś takiego jak rekompensata skróconego odpoczynku. Tak, wiem, kolejny zwrot w akcji, ale to już prawie koniec. Chodzi o to, że kierowca korzystający z opcji skróconego odpoczynku musi odebrać brakujące godziny pauzy najpóźniej do 3 tygodni po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie. Zobaczcie, jak to wygląda na grafice. Ten kierowca na przestrzeni 3 tygodni miał jeden skrócony odpoczynek. Trwał 35 zamiast 45 godzin. Te brakujące 10 godzin musimy zrekompensować. Kierowca na tym przykładzie połączył rekompensatę z pauzą tygodniową. Zrobił to tutaj. Ale pamiętajcie, że rekompensatę możecie łączyć również z innym odpoczynkiem, który trwa minimum 9 godzin. Nie możecie natomiast rekompensować skróconego czasu odpoczynku na raty. Musi to być odrobione w całości. Koniec na dzisiaj, ale z serią o czasie pracy kierowców jeszcze wrócimy. Zachęcam do komentowania i zadawania pytań. Jeśli chcecie więcej użytecznych filmów, zasubskrybujcie mój kanał. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.